Val Kilmer niejednokrotnie udowodnił, że potrafi się odnaleźć zarówno w komedii, jak i w filmie sensacyjnym, w filmie sci-fi, a także w dramatach, ale tutaj przy okazji filmu Top Secret z 1984 roku no rzeczywiście dopiero stawiał pierwsze kroki i nie było wiadomo, jak sobie poradzi, dlatego twórcy tegoż oczywiście w tym momencie już kultowego filmu, czyli panowie David Zucker, Jerry Zucker i Jim Abrams, tak zwani Zaz, od Zucker, Abrams, Zucker, byli bardzo podekscytowani, mając możliwość pracowania z Valem Kilmerem, który, uwaga, śpiewał wszystkie swoje piosenki. O tym oczywiście będzie jak najbardziej za chwilę. Jest to komedia, no to jest parodia, tak? To jest pastisz. I muszę przyznać, że pierwszy raz, gdy ten film obejrzałem, to było w latach 80., oczywiście w erze kina, właśnie filmów pokazywanych, wyświetlanych na VHS. No i to było coś niesamowitego, coś innego. Fabuła w wielkim skrócie. Amerykański piosenkarz Nick Rivers, w tej roli oczywiście Val Kilmer, trafia do Niemiec, tak, do Niemiec wschodnich, ażeby dać koncert, wziąć udział w festiwalu. No i zostaje wplątany w aferę szpiegowską. Pewnie, że tak. Co może pójść źle? Wszystko, bo poznaje dziewczynę, zakochuje się. Tutaj mamy oczywiście wątków wiele różnych, m.in. Błękitna Laguna, film z Brooke Shields, wiele filmów o agentach i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie wszystko się udaje. Pewnie, że tak. Inaczej być rzeczywiście w przypadku filmów Zaza nie może być. Zaz, czyli Zucker, Abrams, Zucker. I na początek oczywiście mamy wstęp, dzień dobry, z muzyką, no bo to jest coś innego. Zresztą sami twórcy powiedzieli, my wzorowaliśmy się na zespole The Beach Boys, gdzie to naprawdę piosenka, która jest na początku, była pewnego rodzaju mieszanką, takim remixem różnych ich hitów i rzeczywiście Val Kilmer jako Nick Rivers to wszystko zaśpiewał i żeby było śmiesznie, oczywiście mam ciekawostki z IMDb, piosenki zaśpiewane w filmie przez Vala Kilmera zostały w rzeczywistości przez niego właśnie wykonane i znaleźli się na ścieżce dźwiękowej filmu wydanej w 1984 pod pseudonimem Nick Rivers, oczywiście którą grał Val Kilmer, więc rzeczywiście nie, inaczej, po raz pierwszy tutaj tak, ale nie po raz pierwszy w ogóle, bo wiemy rzeczywiście, że wiele lat później zagra w filmie The Doors, gdzie wcieli się w postać Jima Morrisona. No i tutaj pokazał rzeczywiście, że potrafi, że może. Ale ten film to jest świetna parodia wszystkiego, czego możemy sobie spodziewać. Bo po pierwsze, filmy szpiegowskie, oczywiście, że tak. Na myśl od razu przychodzi na dzień dobry James Bond i wszelkiego rodzaju Mission Impossible, bardziej serial, bo wtedy jeszcze tego filmu z Tomem Cruise'em nie było, ale rzeczywiście jest to genialna parodia tychże filmów, gdzie nasz bohater, który jest bogoduchawinnym facetem, który nie ma nic wspólnego z żadnymi aferami, z żadnymi szpiegami, zostaje przez przypadek wplątany w to wszystko, wiesz. Tak jak mówiłem, James Bond, filmy Alfreda Hitchcocka, jest tutaj pięknie. Na dodatek jest to cudowna zbitka, bo wrzucano tutaj jak najbardziej wiele filmów, bo śmieją się, jak już mówiłem wcześniej, z Błękitnej Laguny, bo oczywiście to musi być, śmieją się, chociażby ze Stracha na wróble, z wszelkiego rodzaju filmów romantycznych, bo to musi być, słuchaj, wyobraź sobie, że jest scena, kiedy skaczą na spadochronach, i rozgrywa się, powiedzmy, rozmowa, scena miłosna, a w tle na spadochronie leci kominek, bo rzeczywiście musi być piękny nastrój, bo musi być atmosfera, albo żegnają się, może nie na lotnisku, ale na lądowisku, żegnają się z wszystkimi i na koniec żegna się ze Strachem na wróble z Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Więc rzeczywiście tego jest bardzo dużo naprawdę w tym filmie i to jest rzeczywiście zrobione dobrze, ciekawie, interesująco. Co prawda humor do najbardziej wyszukanych nie należy, wiesz, nie jest to humor wysokich lotów, nie jest to humor wysublimowany, ale rzeczywiście jak najbardziej on pasuje do tego filmu, bo czemuż by nie? Powiem Ci chociażby w ten sposób. Wiele, jak już mówiłem wcześniej, jest nawiązań. Oczywiście, że tak. I między innymi jest jedna scena, kiedy nasza bohaterka, w tej roli Lucy Gutierrez, patrzy sobie z balkonu. I kiedy ona spogląda z balkonu na ulicę, by zobaczyć chomiki, myszy, które po tej ulicy biegają. I okazało się, że była to miniatura z filmu Superman z Christopherem Reeve. David Zucker, Jerry Zucker i Jim Abrams, czyli twórcy, stwierdzili w swoim komentarzu na DVD, że znaleźli tę miniaturę, tę makietę w starych studiach Shepperton i pomyśleli, że świetnym pomysłem byłoby je wykorzystać kiedyś w filmie. To byłoby rzeczywiście coś cudownego. No i jak powiedzieli, tak też zrobili, kilka lat oczywiście później. Wiele odnośników do życia codziennego, na przykład kiedy Nick Rivers jest w więzieniu, na ścianie celi widać zdjęcie Cher, tak, tej piosenkarki Cher, Do You Believe i tak dalej. A okazało się, dlaczego? Ponieważ właśnie wtedy Val Kilmer spotykał się z Cher
Więc jak najbardziej to było na miejscu. Wszystko oczywiście, że tak. Jest taka jedna scena, kiedy to wchodzą do antykwariatu szwedzkiego gentlemana. Oczywiście w tę rolę wcielił się Peter Cushing, bardzo znany, każdy przecież fan Gwiezdnych Wojen oczywiście kojarzy tego aktora, ale tutaj zrobiono w ten sposób, że scena została nakręcona najpierw normalnie, po czym została odtworzona i puszczona od tyłu. I to rzeczywiście wygląda bardzo, bardzo śmiesznie, bardzo, bardzo komicznie. Dodatkowo Peter Cushing miał założoną specjalną protezę, którą nosił w scenie w księgarni. I ta proteza, oczywiście wykonanie jej wymagało odlewu jego twarzy, aby dopasować ją. No i rzeczywiście to się udało, tutaj ma takie specjalnie jedno wielkie oko. Różne są plotki, jedna z nich głosi, że kiedyś okazało się, że jest chory i jego oko w trakcie przygotowań do jakiegoś spektaklu w teatrze powiększyło się 3-krotnie, musiał się udać do szpitala, a innym razem, że po prostu to już w którymś filmie było grane. Ni mniej, ni więcej, ten sam odlew został użyty 30 lat później przez Industrial Light and Magic do zbudowania modelu CGI, czyli komputerowo generowanego efektu, jego twarzy na potrzeby filmu Water 1 Rogue One Star Wars. Więc rzeczywiście tutaj się wszystko zgrywa, wszystko się udaje i bardzo dużo jest naśmiewania się. No pewnie, że tak. Bardzo dużo jest parodiowania. Na przykład popatrz, jak wyglądają niemieckie sportsmenki. Przecież to jest po prostu... W Polsce był taki żart kiedyś odnośnie niemieckich sportsmenek, w ogóle odnośnie niemieckich kobiet i widać, że to chyba wtedy na całym świecie tak, no jak tam gdzieś działało, odzwierciedlało, bo rzeczywiście tutaj też twórcy postanowili stwierdzić, okej, no to a co by było, gdyby kulturyści zagrali niemieckie kobiety? Byłaby to duża różnica? No to już zostawiam tobie tylko i wyłącznie do oceny. W ogóle jak lubisz takie materiały, to daj suba, oczywiście, że tak, bo na tym kanale recenzje pojawiają się dosyć często. Kolejnym smaczkiem, mówiłem wcześniej, że mnóstwo filmów jest parodiowanych, westerny przecież też, bo jest pojedynek w salonie, co prawda podwodnym, ale zawsze w salonie. Nick Rivers ucieka w pewnym momencie, a właściwie goni na motorze naszego antagonistę i to jest oczywiście również hołd, tym razem złożony Steve'owi McQueenowi w filmie Wielka Ucieczka, gdzie to on właśnie na tym motorze się pojawia i zmyka. Ale to nie tylko to, bo w całym filmie bardzo dużo jest wypowiadanych kwestii w języku obcym, co oznacza, ja wiem, że ten film oczywiście jest po angielsku, ale w tym filmie mnóstwo pojawia się właśnie zapożyczeń i my myślimy, no tak, skoro tu jest, akcja się dzieje w Niemczech, więc jest to po niemiecku. No nic bardziej mylnego. Akurat twórcy postanowili po raz wtóry z nas zażartować i tak naprawdę są to wstawki w języku jidysz i są to różnorakie. Akurat tutaj mam wypisane wiele tych scen, które się pojawiają i zaraz będę je przytaczał. W każdym razie, no rzeczywiście twórcy, tak naprawdę spektrum, kiedy postanowiono pożartować, jest ogromne. Bo na przykład, kiedy kelner pyta Nicka, czy jest gotowy do złożenia zamówienia, no on rzeczywiście nie mówi mu tego, tylko mówi mu, idź się wysrać do oceanu. Nie jest najmilsze, prawda? Ale rzeczywiście osoby, które znają język, będą mogły dokładnie wiedzieć. Dodatkowo, kiedy Nick wyjeżdża pociągiem z punktu kontrolnego w Niemczech Wschodnich, na peronie słychać głos, w którym słyszymy: pociąg, który jest teraz na peronie 3, zaskoczył nas wszystkich. Więc widzisz, to jest później ta scena, kiedy nie pociąg, a peron odjeżdża, więc tutaj rzeczywiście jest dosyć dziwnie. W restauracji, kiedy Hilary składa zamówienie u kelnera, co ona tak naprawdę mówi? Idź sobie walnąć głową w ścianę. Więc rzeczywiście tutaj pojechali po całości i pewnie bym na to nie zwrócił uwagę. Gdyby nie to, że kilka razy tam, wiesz, w szkole średniej się liznęło język niemiecki, akurat 4 lata się uczyłem, więc coś tam pamiętam. I kiedy takie naprawdę są wypowiadane kwestie i się zastanawiasz, o co chodzi. Wiesz, to nie jest Die Hard z Bruce'em Willisem, kiedy słyszysz, jak Hans Gruber krzyczy faster, to wiesz, że to są szyby. Tutaj akurat jest inaczej. Kiedy niemiecki oficer podnosi słuchawkę gigantycznego telefonu, słyszy coś mniej więcej w podobie: oni już odeszli, ty głupi dupku. Więc rzeczywiście tutaj wszędzie. Scena ze słuchawką w ogóle to w tym momencie jest kultowe, kiedy nasz bohater podnosi to, albo kiedy rzeczywiście zachodzimy, on ma nogi za biurkiem, po czym okazuje się, że to jednak nie są nogi za biurkiem. Nazwa hotelu to po prostu idź spać, również w tym języku, a na dodatek konduktor, który pozornie mówi po niemiecku, wydaje bilety, w rzeczywistości cytując stare przysłowie: obyś rósł jak cebula z głową w ziemi. Okej, tutaj rzeczywiście tylko
tego nie ogarniam. Ale widać, że twórcy postanowili, pójdziemy w każdym aspekcie, wiesz, bo na przykład mamy scenę, kiedy nasi bohaterowie pod przebraniem krowy właściwie jednej, dostają się do twierdzy. No, problem z krowami jest taki, że rzeczywiście założyć im coś na nogi, no to nie jest takie łatwe. Tutaj też rzeczywiście były różnego rodzaju manipulacje, kombinacje, ale widać, że wtedy stwierdzono, okej, pójdziemy na całość, pójdziemy rzeczywiście z wielkim rozmachem i domyślam się, że no teraz by już pewnie czegoś takiego nie można było nakręcić, bo teraz to wiadomo, poprawność polityczna. Przecież na przykład jedna ze scen, kiedy łacina, w której to ksiądz wypowiada się w więzieniu Flugendorf w drodze do sali egzekucyjnej, to po prostu przypadkowe frazy zapożyczone częściowo z różnych zawodów medycznych, prawniczych i tak dalej. Stwierdzono, że będzie, a w pewnym momencie również mówi, jak to jest ładnie napisane, świńska łacina, czyli w dowolnym tłumaczeniu, no nie będę tutaj mówił wszystkiego, usmaż się na krześle. I właśnie to się dzieje z tymże księdzem. I muszę przyznać, że tak, dzisiaj tacy twórcy właśnie jak panowie Zucker Abrams i Zucker, Mel Brooks chociażby, nie mieliby łatwo, bo ten ich humor był dosyć, może nie dziwny, to akurat byłoby złe słowo, złe określenie, ale mi się wydaje, że nie brali jeńców, że tak powiem, po prostu oni szli na całość, żartowali z wszystkich, wiesz, nie było dla nich tematów tabu, jeżeli chcieli śmiać się z rasy, no to robili, ale co było ważne u nich, z wszystkich porówno, wiesz, nie ma problemu. Religia, wszystkim się dostaje porówno. Zawody różnego rodzaju wykonywane, wszystkim porówno. I to było super, a teraz pewnie by się wiele osób poobrażało. Dodatkowo pewnie jeszcze studio by stwierdziło, nie, ten film nie może powstać, bo tamto. A tutaj dostajemy, jak widzisz, Top Secret mam na DVD. Również jeżeli tobie nie było dane zobaczyć, jak ten film wygląda, to w opisie, także w przypiętym komentarzu wrzucę link do niego, jest dostępny na Amazon Prime Video, możesz sobie sprawdzić, jak to po 41 latach tenże film się trzyma, bo według mnie ten film się trzyma bardzo dobrze i ostatnio zostałem zapytany, bo dałem ankietę dla widzów, co będziemy oglądać na jednym z kanałów. I było pytanie, czy Top Secret to klasyk? I tutaj trzeba powiedzieć tak, jak najbardziej. To już jest komedia, która jest znakiem czasu. No bo wiadomo, że twórcy tegoż filmu wcześniej dali nam również Airplane, czyli Czy leci z nami pilot. Później były oczywiście komedie z Leslie Nielsenem w roli Franka Drebina i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście tego było bardzo dużo. Chyba jeszcze coś tam było w stylu Pan Magoo, Szklanką po łapkach, wiesz, takiego rodzaju, różnego rodzaju Szklanką po łapkach, czyli Spy Hard. Więc rzeczywiście tego było bardzo, bardzo dużo i im bardziej czasy stawały się poprawne, tym mniej takich filmów dostawaliśmy. Więcej, tym mniej, ależ to zabrzmiało, prawda? No ale niech to będzie, tym mniej filmów, które w pewien sposób traktowałyby z przymrużeniem oka wszelkiego rodzaju rzeczy, bo tutaj możemy się śmiać. My oczywiście wiemy, że to jest żart, my oczywiście wiemy, że to jest tutaj wszystko tylko i wyłącznie puszczanie do nas oka. No ale są smaczki, o których my nie wiedzieliśmy, o których można by się domyślić, bo kto wtedy przypuszczał w 1984 roku, że Val Kilmer, występując w tym filmie z Michaelem Gough, kiedy spotykają się właśnie w tej celi więziennej, w tej jaskini, że wiele, wiele lat później również spotkają się razem na planie filmowym, również tym razem nie w celi, a w jaskini, jako odpowiednio Alfred i Batman w filmie Batman Forever. Pewnie tego się nikt nie spodziewał, a tu rzeczywiście widać, że życie pisze własne scenariusze i pokazuje nam, że jak najbardziej można zrobić dobry, ciekawy film. Więc czy polecam Top Secret? Oczywiście, że tak. To jest po prostu świetna komedia. Mówię, nie dla wszystkich, bo jeżeli nie jesteś na tyle otwartą osobą, żeby sobie pozwolić, tak, ja się będę śmiać z wszystkich i z wszystkiego, dla mnie nie ma tematów tabu, no to oczywiście, że tak. Obejrzyj, to będzie coś fajnego, coś świetnego, ale jest właśnie ale. Jeżeli masz zahamowania i stwierdzasz, nie do końca rzeczywiście podoba mi się to, jak się śmieją z Niemców, albo na przykład nie podoba mi się to, jak tutaj jest użyty ten, że tak powiem, język niemiecki, który oczywiście takowym językiem nie jest, to rzeczywiście odradzam, bo ten film ze wszechmiar nie jest, powtórzę, nie jest poprawny politycznie. To jest bardzo ważne. Ten film nie zostawia, jak to się mawia, nie bierze jeńców, nie bierze
takowych i naprawdę z wszystkiego, co tylko ma ochotę, co jest w fabule, się śmieje, bo i dostaje się, no nie wiadomo czemu, ale malarzom, jeden konkretny, nie będę mówił o którego chodzi, bo obejrzysz to zobaczysz jak najbardziej. Bo jak mówię, to jest parodia świetna filmów szpiegowskich, parodia filmów, no właśnie może nie parodia, bo to akurat raczej bardziej ukłon w stronę Steve'a McQueena, ale po prostu naprawdę wiele jest takich rzeczy, gdzie stwierdzają pewnie, że tak, pośmiejemy się, ponawijamy się, bo możemy, jak najbardziej oczywiście, że tak. Film niestety super sobie nie poradził, bo tutaj sprawdzałem, budżetu było 9 milionów dolarów, a film zarobił 20 milionów dolarów, więc ktoś mógł powiedzieć, spokojnie zarobili 11. No tak, ale w innej wiadomości przeczytałem właśnie, że film zarobił 9, inaczej, kosztował 9, ale zarobił 8, bo reszta to po prostu były tylko i wyłącznie koszty, reklama i tak dalej, i tak dalej. Powiem tak, no ciężko wyczuć w tym momencie. Wiadomo, że film jest klasykiem, wiadomo, że nie powstała druga część i raczej nie powstanie, chociaż nie mów skruch, nie mów nigdy nie powstanie, bo przecież wiadomo, że po latach na przykład film Mela Brooksa Spaceballs, czyli Kosmiczne Jaja, teraz powstaje część druga, mimo że Mel Brooks nigdy nie zrobił drugiej części swojego filmu, a tutaj będzie, więc kto wie, czy za kilka lat nie okaże się, pewnie, że tak, Netflix albo jakiś tam inny Disney Plus wyłoży pieniądze i powiedzą pewnie, że tak, my robimy, my chcemy, my możemy, więc czemuż by nie. Ale nie powinna powstać druga część, tym bardziej, że bez Vala Kilmera to już nie byłoby to samo, rzeczywiście to już nie ma takiej opcji. W każdym razie film powstał, film ma się dobrze, był świetną produkcją jak na tamte lata i rzeczywiście nawet oglądałem go gdzieś ze 2 miesiące temu po raz 500, chyba tak rzeczywiście i muszę powiedzieć, film oczywiście, że tak, nadal się broni. Film nadal jest zabawny, film jest śmieszny, mimo że, tak jak już mówiłem, humor nie dla każdego, ale to rzeczywiście najlepiej się o tym przekonać samemu ten film oglądając, a na tej liście pewnie, że tak, znajdziesz dużo więcej ciekawych komedii. Obejrzyj, bo warto.